Hej, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na haul z Japan Centa w Londynie. Japan Center jest to taki wielki japoński market w Londynie, w którym można znaleźć po prostu wszystko od bento, sushi, czy ryżu, czy zupy miso, do nawet pluszowych alpak i do mang i magazynów prosto z Japonii. I ja tam poszłam tak z czystej ciekawości, nie mając za bardzo żadnego planu i po prostu chciałam zobaczyć, co tam jest i kupiłam parę rzeczy, więc teraz Wam pokażę, co tam się znalazło. Po pierwsze poki, oczywiście było tam bardzo dużo rodzajów poków. Było tam ich bardzo wiele rodzajów. Dużo takich przeciętnych smaków typu truskawka czy mleczna czekolada, ale zainteresowały mnie te męskie poki z gorzką czekoladą. Tak, oto poki dla prawdziwych mężczyzn w wyjątkowo małym opakowaniu. Ale jestem bardzo ciekawa, jak smakują męskie poki. I z takich kolejnych dziwnych rzeczy mamy tutaj czekoladki z matcią w kształcie papierosów. Nie wiem, czemu to miałoby być fajne do jedzenia, ale z czystej ciekawości kupiłam, więc tak, będę próbować męskie poki i cukierkowe papierosy, jak prawdziwa dziewczynka. Jak już wspominałam wcześniej kiedyś, uwielbiam rzeczy z matcią, więc też musiałam kupić pandowe ciastka z matcią. Kupiłam 2 pudełeczka, jedno będzie do nagrania przyszłego filmiku, a drugie po prostu zjem. Chleb z zieloną herbatą. Chciałam go przywieźć do Polski, ale ma bardzo krótką datę ważności, więc będę musiała go zjeść teraz na dniach. Jestem naprawdę ciekawa, jak smakuje. Jest taki mięciutki w środku i taki nieco twardszy na zewnątrz. Ma śliczny wzorek. Znalazłam też melon pan z zieloną herbatą. Ogólnie ciasto jest z zieloną herbatą, a nadzienie jest z czerwonej fasoli azuki. Chciałam znaleźć zwykły melon pan, nie z zielonej herbaty, ale go nie było, więc mam z zieloną herbatą. Ogólnie zakupy robiłam wczoraj i od wczoraj się powstrzymuję, by go zjeść. Może mogę go zjeść teraz? Zjadłabym go teraz. Wygląda tak smacznie. Zjem go teraz. Dobra, robimy nieoczekiwaną próbę smaku. Oto melon pan z zielonej herbaty z nadzieniem z fasolki azuki. Zaraz zobaczymy, jak to smakuje. Pachnie dziwnie. W sumie jak takie pieczywo tostowe. Wewnątrz mamy ciasto, a na zewnątrz jest taka powłoka z zielonej herbaty. To wszystko jest mega słodkie. Zaraz dogryzę się do nadzienia. Nadzienie też jest słodziutkie. Całość smakuje jak taka słodka bułeczka z marmoladą. W dodatku posypana cukrem. Tej powłoczki z zielonej herbaty za bardzo nie czuję smaku zielonej herbaty w tym. Ale wszystko razem jest mega słodkie. Nie chcę wiedzieć, ile taka mała bułeczka ma kalorii, ale na pewno sporo. Tak wygląda w środku. Kolejną rzeczą, jaką znalazłam, jest mieszanka do robienia naleśników. Te takie japońskie naleśniki, które są kopiowane od amerykańskich naleśników, są takie malutkie, okrągłe i bardzo pulchne, jak takie pączki. Z tyłu jest przepis, jak zrobić te naleśniki, a na dole jest też informacja o tym, że można też je zrobić właśnie w kształcie donatów, bo to ciasto jest takie bardziej drożdżowe, takie pulchne.
Nie to co nasze takie płaskie polskie naleśniki. No to. Kupiłam też małe mleko melonowe. Tak dla smaku. Mam też zapas ramune, jedno zwykłe i 2 truskawkowe. Bulion dashi. Ogólnie w Polsce bardzo trudno go zdobyć i jest z reguły dostępny w takich sklepach jak Kuchnie Świata, gdzie jest 3 razy droższy niż powinien być. Używa się go na przykład do robienia omuraisu, czyli omletu jajecznego z ryżem. Kupiłam sobie też wielką paczkę zupy miso, to jest 400 gram i wychodzi znacznie taniej niż w Polsce. To jest wersja biała, czyli taka o delikatniejszym smaku, bo jest też wersja czerwona, która jest dłużej fermentowana, jest też z dodatkiem pewnych zbóż i przez to ma o wiele mocniejszy smak. Ja bardziej wolę taką delikatną wersję. I wzięłam sobie do niej tofu, też było dosyć tanie i w dodatku to tofu, nie wiem czemu, ale nie wymaga trzymania w lodówce. Mój ostatni i największy zakup to jest książka do kanji. Za jakiś miesiąc zaczynają mi się z powrotem studia i przydałoby się powtórzyć znaki. To jest część druga. Przejrzałam część pierwszą w sklepie, ale było tam dużo znaków, które już naprawdę dobrze umiem i nie chciałam kupować 2 książek, więc kupiłam część drugą, bo tu są znaki, które przerabiałam już, ale za bardzo ich nie pamiętam i potrzebuję je sobie przypomnieć. Przejrzałam chyba wszystkie książki do znaków, jakie tam były, a w ogóle książek do japońskiego było tam mnóstwo. I ta książka mi się najbardziej spodobała. Bardzo mi się podoba układ tej książki. Jest podzielona na rozdziały tematyczne. Na początku każdego rozdziału mamy listę znaków. Oczywiście są tutaj też ich czytania, japońskie, sino-japońskie, znaczenie oraz sposób pisania. I potem zaczynają się ćwiczenia. Na początku są dosyć proste, typu zapisz czytanie w hiraganie, potem trzeba zapisać czytanie całego zdania. Tutaj trzeba napisać złożenie i to jest bardzo ważne dla mnie, ponieważ ja potrafię przeczytać wiele złożeń, ale jeśli mam sama je napisać, to z reguły mam z tym duży problem. I tutaj już na przykład mamy zdania, które są zapisane całe w hiraganie i trzeba je przepisać, wstawiając kanji tam, gdzie można wstawić kanji. Na końcu mamy tekst do czytania oraz jakieś takie przykładowe, praktyczne sposoby użycia. Tutaj mamy akurat tekst z telewizji. No i to już wszystko na dzisiaj. Naprawdę polecam Wam zajrzenie do tego sklepu, jeśli będziecie w Londynie. Gdy ja pierwszy raz tam weszłam, to nie mogłam się po prostu przestać uśmiechać, bo było tam tyle fajnych rzeczy. Jeśli Wam się podobał filmik i chcecie oglądać więcej filmików związanych z Japonią i różnymi dziwnymi japońskimi rzeczami, to zapraszam Was do subskrybowania mnie oraz do śledzenia mnie na moim fanpage'u i innych portalach społecznościowych. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia!